No hej, witajcie na kanale EV Repair. W dzisiejszym odcinku dzięki uprzejmości X Studio Detailing, którego przedstawicielem jest Damian. Cześć Damian. Cześć. Pokażemy Wam umycie i przygotowanie samochodu po okresie zimowym. Jak pamiętacie, byłem na myjni takiej automatycznej u naszego partnera z Łoczewie. W zasadzie poza tym żadnego czyszczenia tego samochodu po okresie zimowym nie robiłem. Jest to w miarę nowa Tesla Model Y Nipper, odebrana jeszcze w grudniu do płaty. I tutaj chłopaki będą ten samochód czyścić. To jest taki bardzo podstawowy pakiet, w którym z tego, co będzie się zawierało w ogóle, jakbyś powiedział? Pakiet, który będziemy wykonywać, będzie to mycie z zewnątrz samochodu, trzyfazowe, mycie felg, czyszczenie wnętrza, dokładne umycie szyb bez smug i zabezpieczenie hydrowoskiem. Dobrze, to ja w takim razie zostawię samochód w rękach chłopaków. Chłopaki sobie będą tutaj go czyścić. Wiktoria nagra samochód przed operacją czyszczenia i z zewnątrz, i w środku. Nagra to oczywiście po wykonaniu tej operacji, jak i cały proces czyszczenia tego pojazdu. A ja Wam później na koniec jeszcze opowiem, jakie korzyści możecie mieć, korzystając z usług właśnie tej firmy, która współpracuje właśnie z nami w zakresie czyszczenia samochodów. Z racji tego, że mamy auto po zimie, standardowo znajduje się na nim brud i to w bardzo dużej ilości. Jak widzimy, opony też aż pożółkły od brudu, felgi też trzeba doprowadzić do ładu i składu, włącznie z nadkolami, które też swoje zadanie spisały. Typowe właśnie zabrudzenia dla tego typu właśnie samochodów po zimie to jest brud od połowy drzwi w dół aż po same progi. No i coś, czego nikt nie lubi w przypadku właśnie pory zimowej, tył, który jest bardzo ubrudzony. Wszystkie samochody wyglądają dokładnie tak jak ten tutaj w zimę, więc trzeba to ogarnąć. A ja zapraszam Was do środeczka. Tutaj też trochę Wam poopowiadam. O, wyjątkowo czysto, widać, że właściciel dbał. Ale jak widzimy też jakiś delikatny kurz na skórach. Dywany też trzeba dokładnie poodkurzać. Doprowadzić to do ładu i składu. Widzimy też delikatną obwódkę na szybie. To zdarza się w każdym z samochodów, który ma właśnie szyby bezramkowe. Zobaczmy, co z przodu, ilu pasażerów jeździło. Sam jestem ciekaw. O, chyba tylko jeden. Też wyjątkowo czysto u pasażera. Widać, że właściciel dba. Ale pokażemy, że nawet z tak nie za bardzo zabrudzonego samochodu możemy zrobić igłę taką jak z salonu. Proszę O, bardzo. super. Także zobaczymy od razu na odcinku, jak chemia się spisuje i czy jest warta polecenia. No to ja Was zostawiam. Przyjadę już na sam koniec ocenić, czy wyszło to dobrze, czy nie i czy warto polecać X Studio Detailing i czy ta współpraca będzie miała przyszłość. Zaczynamy od mycia wstępnego. Psikamy sobie od góry, od dołu do góry cały samochód, tak aby rozmiękczyć ten brud, który na nim się zgromadził przez zimę. Zderzak jeszcze widzimy, że piana pracuje, ale polejemy sobie zderzak preparatem do insektów, tak aby mieć pewność, że wszystko zmyjemy. Chemia swoje popracowała, minęło dokładnie minuta, zabieramy się od spłukiwania, robimy to od dołu do góry. Samochód mamy wstępnie spłukany z wierzchniego brudu, ale jak widzimy jeszcze zostały jakieś owady, więc spokojnie możemy sobie dolać środka na owady, tak aby domyć to wszystko. Zanim przejdziemy do mycia karoserii, zaczniemy sobie wstępnie od kół, aby później się nie wracać. Czekamy, aż produkt zacznie krwawić i dopiero przechodzimy do czyszczenia. Produkt jest fajny, ponieważ jego konsystencja jest żelowa, tak jak widzicie, więc on może dosyć długo poleżeć i popracować nam na elemencie. Nie będzie szybko spływał, przez to czas jego działania jest o wiele dłuższy niż w przypadku produktów, które są typowo płynne. Po wypędzlekowaniu, wypracowaniu produktu spłukujemy go sobie. Jak widać, na tyle jest definitywnie więcej opiłków, klocków hamulcowych i zanieczyszczeń.
ale to i tak jest o wiele mniej niż w przypadku tradycyjnych samochodów, więc ja jestem pozytywnie zachwycony. Mycie kół mamy zamknięte, przechodzimy do pianowania oraz mycia karoserii. Polejemy sobie jeszcze insektem, bo widzimy, że tutaj gdzieś tam miejscami nie zebrał wszystkiego. Produkt fajnie rozcieńczony, bo nie jest koncentratem, nie jest też bardzo mocny, więc nie zrobi Wam krzywdy na lakierze. Jestem jednak zdania, że czasem lepiej dołożyć 2 razy, niż jeżeli przeholować i później niestety lakierować element, jeżeli taka chemia się nam weżre w lakier. Podpinamy pianownicę. To wszystko, co mamy na lakierze, zostawiamy, niech to sobie jeszcze pracuje, na to dajemy pianę i dopiero przechodzimy do mycia ręcznego. Przechodzimy do mycia ręcznego. Ja zawsze zaczynam od góry, z racji tego, że jest tam najmniej po prostu zanieczyszczeń, w zależności też, no wiadomo, gdzie samochód stał i tak dalej. Tutaj jest fajnie, bo jest szkło, więc szybko nam pójdzie. Rzadziej będziemy musieli troszeczkę pukać tą rękawicę i idziemy po prostu w dół. I myjemy zawsze od góry do dołu, tutaj nie pomijając niczego. Jeżeli zejdziecie sobie na dół rękawicą, polecam przewrócić ją na drugą stronę, zrobić następny element i wypłukać. Mycie ręczne mamy już zrobione. Zabieramy się do dokładnego płukania i zabezpieczenia hydrowoskiem. Aby nadać samochodowi salonowego połysku i delikatnej ochrony na 3 miesiące, użyjemy hydrowosku do spłukania. Jeszcze, czyli to będzie wosk na mokro. Jak widzicie, kropelki śmigają, także zabieramy się za osuszenie samochodu. Ja zawsze sobie ułatwiam ściągaczką, ale tylko i wyłącznie po myciu ręcznym. Nie robimy tego po myciu bezdotykowym, bo porysujecie lakier. W przypadku mycia ręcznego nie ma tutaj żadnego ryzyka, ponieważ cały brud, który mieliśmy na lakierze, umyliśmy go. Akurat te ściągaczki z Wikana testujemy już chyba 3. czy 4. rok i naprawdę nie mieliśmy z nimi problemu. Autko z zewnątrz mamy skończone. Teraz zabieramy się za wnętrze. Dywaniki mamy wyrzucone. Teraz zabieramy się do odkurzania. Produkt, którego użyjemy do plastików, to APC z moje auto. Ja już mam rozrobiony w formule 1.10, także zabieramy się do czyszczenia plastików. Ja sobie psikam na mikrofibrę, jedną stroną czyszczę, drugą docieram. Produkt się nie pieni, jest bezwonny, także bardzo, bardzo fajnie. Efekt opony ma być typowo taki mokrej, więc tutaj widzicie, jak opona wygląda.
Trzeba pamiętać, aby ostrożnie psikać, spokojnie nad kole też możemy obsikać. No i jakby luksusowo. Psikałem sobie obficie płynem do mycia szyb powierzchnię szyby i zabieram się za jej docieranie. Właśnie wróciłem, oglądam samochód, przy okazji dowiedziałem się paru ciekawych rzeczy, chociażby tego, bo tak mocne zaskoczenie dla mnie, że mam już pierwsze odpryski na lakierze, a lakier wcale taki cienki nie jest jak na obecne standardy, no bo mamy tutaj 110-130 mikronów, więc wziąć pod uwagę to, że w niektórych samochodach potrafi być 40, 50, 60 mikronów, no to Tesla nie ma najgorszej powłoki, a odpryski, zobaczcie, tutaj też są odpryski. Proszę bardzo, nie, to akurat nie odprysk, ale tutaj mamy odprysk ewidentnie. A samochód nie ma jeszcze nawet pół roku. No i zobaczcie, jaka tu jest tragedia. Tak naprawdę to już się kwalifikuje do polerki, no i tak naprawdę do dodatkowego zabezpieczenia. Dobrze, ogólnie mogę tylko powiedzieć jeszcze, że oczywiście usługa u chłopaków jest wykonana no niemalże perfekcyjnie. Ja tutaj nie jestem jakimś mistrzem od oceniania, ale sam bym tego lepiej nie zrobił. Przypominam, że wszyscy, którzy u nas będą naprawiać samochody, będą mogli w trybie niemalże natychmiastowym skorzystać z usługi X Studio Detailing. Z tego względu, że firma znajduje się dosłownie paręset metrów od nas, na ulicy Kieleckiej w Zgorzale. Zgorzała to taka miejscowość sąsiadująca ze Starą Iwiczną. De facto są to okolice piaseczne cały czas. Panowie są mocno zajęci, ale obiecali, że w sytuacji naszych klientów postarają się jak najszybciej taką usługę wykonać. Ja jestem bardzo zadowolony, samochód wygląda imponująco. W przyszłości będziemy też nakręcać dalsze odcinki z firmą X Studio Detailing na temat dbania właśnie o samochody elektryczne, o ich lakier i o ich specyfikę, bo no, samochód elektryczny musi wyglądać. Jestem z Damianem. Wielkie dzięki, Damian, za tą niesamowicie dobrze wykonaną usługę. Co chcesz powiedzieć na temat Tesli? Jakaś specyfika? Bardzo dużo zakamarków, które standardowe samochody nie mają, a które, jak sam widzisz, są wyczyszczone, a w ogóle jakby nie były wypędzelkowane, gdzieś tam dojechane rękawicą, psułyby bardzo efekt. Tak samo kołpaki, bo tego flagami nie można nazwać, dosyć też mają dużo zakamarków, więc tak naprawdę ta aerodynamika w tym samochodzie jest na plus, aczkolwiek dla tego, kto myje, niestety na minus. Także pamiętajcie, żeby dbać o takie detale. Na pewno zauważyłem też wnętrze. Dosyć jest delikatne, ta skóra jest zupełnie inna w dotyku niż w innych samochodach, dlatego przy odkurzaniu warto uważać na to, żeby gdzieś tam końcóweczką nie zahaczyć. No i pamiętajcie też o regularnym odkurzaniu wykładziny, bo ma ona tendencję do tego, że pochłania dużo piachu. Z mojej strony to tyle. To zauważyłem na pierwszy rzut oka z obsowania z Teslą, więc tak naprawdę to tyle. Dziękuję wam za oglądanie. Serdecznie zapraszam do tego, żeby polajkować też Instagrama czy YouTube'a naszych kolegów z X Studio. No i zapraszam do subskrypcji, bo subskrypcja to jest to, co powoduje, że chce nam się ciężej dla was pracować. Trzymajcie się, cześć.